Elon Musk dobrze nam zrobił, będąc chyba pierwszym największym PR-owcem dla I takim pierwszym skokiem starzenia to jest wiek 44 lata. Pacjenci jak przychodzą, oni często mówią tak: pani doktor, ja mam taki problem, że ja zjem obiad, zjem deser i ja jestem ciągle głodny. I jem, mało co nie pęknę, a ja jeszcze znowu jem. Czyli jedyne tak naprawdę skuteczne narzędzia w walce ze starością, z aspektami negatywnymi starzenia się, to są analogi GLP-1. To nie jest tak, że państwo weźmiecie cudowny lek i raptem schudniecie, bo jeżeli nic nie zrobicie ze sobą, to będzie efekt jojo, nawet biorąc te leki. Dziś moim i waszym gościem jest dr Luiza Napiórkowska, lekarz internista, endokrynolog, diabetolog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Jest też autorką niezwykłego 10-tygodniowego planu żywieniowego i już 2 książek. Insulinooporność, młodsza siostra otyłości, 5 kroków do wyleczenia, czy Hashimoto, współczesny ambaras kobiet, 3 kroki do lepszego samopoczucia. Luiza, dziękuję tobie bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie. Bardzo jest mi miło, Emma, że mogłam do ciebie przyjść i bardzo dziękuję za tak piękne powitanie. Kochana, cieszę się, że dzisiaj porozmawiamy o lekach, które wciąż budzą bardzo dużo kontrowersji, a mimo to uważane są za najważniejsze i najbardziej przełomowe odkrycie medycyny ostatnich lat. Porozmawiamy też o tym, dlaczego analogi GLP-1 są najskuteczniejszym obecnie narzędziem walki z otyłością i nadwagą, ale jak również o tym, dlaczego środowiska naukowe longevity uważają te leki za jedyne realnie skuteczne preparaty zdolne do wydłużenia i poprawy jakości życia. Super, to są moje ulubione tematy, więc bardzo się cieszę. Czym jest ten hormon GLP-1 i skąd on się bierze? Hormony, które są produkowane w naszych jelitach, nazywa się inkretynami i jednym z tych hormonów jest właśnie GLP-1. Jest to bardzo sławny hormon, dlatego że jego analog to właśnie i teraz troszeczkę fizjologii. Te hormony, one mają bardzo krótki czas półtrwania i GLP-1, jego czas połowicznego rozpadu, czyli rozpada się na pół w ciągu minuty do 2. I ta cząsteczka działa bardzo krótko. Naukowcy wydłużyli czas półtrwania. Zmodyfikowali tą cząsteczkę, która prawie jest identyczna, ponad 90% identyczności z GLP-1, ma właśnie analog GLP-1 nazwany semaglutydem, czyli sławny. Czyli nasz organizm produkuje takie same cząsteczki naturalnie, które niestety bardzo szybko się rozpadają po kilku minutach. Naukowcy opracowali sztuczny analog tego samego hormonu, który jest w stanie dłużej działać w naszym organizmie. Tak jest. Pierwszą taką znaną cząsteczką to właśnie był liraglutyd i jego podajemy codziennie, dlatego że jego czas rozpadu to jest około 12-13 godzin. Natomiast semaglutyd, czas jego rozpadu to jest aż 7 dni, dlatego też podajemy co 7 dni. Też pacjenci, jak się do mnie zgłaszają, to pytają, czy my możemy zbadać ten hormon, żeby zobaczyć, pani doktor, czy on będzie na mnie działał, czy nie. Skąd pani wie, czy on będzie działał? Więc ja właśnie tłumaczę, że my nie możemy zbadać, bo jeżeli pobierzemy, no to po 2 minutach mamy połowę tego hormonu, więc musimy dać i zobaczyć, czy będzie właśnie na pacjenta ten lek działał. Na czym polega mechanizm działania tych analogów GLP-1? Jest kilka mechanizmów, ale taki najbardziej znany mechanizm to jest taki, że analog GLP-1 spowalnia opróżnianie żołądka. W związku z tym, jeżeli my coś zjemy, to pokarm dłużej jest w żołądku. Przez to też mamy mniejsze skoki glikemii po posiłku. To jest pierwszy mechanizm. Kolejnym mechanizmem to jest to, że ten GLP-1 działa na nasze podwzgórze. Podwzgórze to jest centrum dowodzenia, kochani. Podwzgórze jest dokładnie tu się mieści i tam mamy bardzo dużo różnych ośrodków. Między innymi mamy ośrodek głodu i sytości, ale też tam mamy zegar biologiczny, o którym też będę chciała powiedzieć wam. Więc w podwzgórzu GLP-1 powoduje, że nie odczuwamy głodu.
działa na nasz ośrodek sytości. Jeszcze kolejny mechanizm, taki mechanizm jelitowy, on też aktywuje receptory GLP-1 w jelicie i też przez nerw błędny mamy aktywację ośrodka właśnie sytości w podwzgórzu. Więc takie 3 główne mechanizmy są odpowiedzialne za tak fenomenalny efekt semaglutidu. I nie tylko, w ogóle cząsteczek typu analogów GLP-1. A dlaczego ten GLP-1 wpływa na to uczucie sytości? To jest właśnie poprzez ten wpływ na, konkretnie na podwzgórze? Tam jest ośrodek głodu, jest ośrodek sytości i on łączy się właśnie z receptorami, które powodują wydzielanie hormonów sytości i hamuje przez to hormony, które są odpowiedzialne za uczucie głodu. To jest ciekawe, bo gdzieś trafiłam na takie badanie, że to nie jest tak, że osoby otyłe są dlatego, że dużo jedzą, ale też jest mechanizm troszkę zwrotny, że osoby, które już mają nadwagę i otyłość, oni mają dużo większy apetyt i to jest powiązane ze sobą, że w momencie, kiedy już do tej nadwagi, do tej otyłości doszło, to dużo trudniej jest zapanować nad tym apetytem. Czy znasz te badania? To jest tak, że osoby, które mają nadmierną masę ciała, z reguły mają większy apetyt. I to jest związane też między innymi z obecnością greliny. U osób otyłych po spożyciu pokarmu ta grelina nie obniża się, a grelina to jest hormonem głodu. Więc jeżeli taka osoba zje coś, no to nadal jest głodna. I też pacjenci jak przychodzą, oni często mówią tak, pani doktor, ja mam taki problem, że ja zjem obiad, zjem deser i ja jestem ciągle głodny, Cukrzycy ciągle tak głodna. mają. Też tak mają cukrzycę. I jem, mało co nie pęknę, a ja jeszcze znowu jem. I właśnie tutaj jednym z tych hormonów za to odpowiedzialnych jest grelina. To jest hormon, który jest produkowany w żołądku. I też analogi GLP-1, one obniżają to stężenie greliny. W związku z tym pacjent zje i czuje, że zjadł. Czym tak naprawdę te leki GLP-1 różnią się od zwykłych leków przeciwcukrzycowych? Kilkoma rzeczami. Mechanizmem działania pewnie. Po pierwsze, te leki, jeżeli bierze osoba, która jest chora na, w ogóle jeżeli bierzemy te leki, to wydzielanie insuliny jest zależne od stężenia glukozy. Czyli jeżeli pacjent je, no to trzustka pracuje. Jeżeli nie je, to ona nie pracuje. W klasycznych lekach na cukrzycę, w pochodnych sulfonylomocznika czy w terapii, w insulinoterapii, to trzustka jest aktywowana ciągle. Albo mamy podaną insulinę, która działa w sposób ciągły, albo wielogodzinny. Więc tutaj mamy odciążenie trzustki. No i plus działa, rozumiem, tylko i wyłącznie na obniżenie poziomu cukru we krwi, a nie działa na te wszystkie inne aspekty, gdzie analogi GLP-1. Tak. Poza tym nie działa nam na ośrodek głodu i sytości. Wręcz przeciwnie, insulina, tak samo jak i sulfonylomocznik, są to leki, które zwiększają apetyt. Poza tym też w terapii analogami GLP-1 mamy mniejszy hiperinsulinizm, więc też te leki oszczędzają naszą trzustkę, więc wydłużają dobrostan prawidłowego wyrównania glikemii w cukrzycy. To działanie, o którym wspomniałeś, to opóźnione opróżnienie żołądka. Jaki jest mechanizm tego działania? Te analogii GLP-1 tak działają na nasz żołądek, że on powoli się opróżnia. W związku z tym ten pokarm zalega dłużej i to właśnie bardzo dobrze przekłada się na to, że ten skok glikemii poposiłkowej jest mniejszy. Będzie miał mniejsze piki glikemii po spożytym posiłku. Czy cała perystałtyka się spowalnia, czy tylko dotyczy to żołądka? Głównie spowalnia się żołądek. Czy GLP-1 może obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2? Tak, oczywiście może obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2, głównie poprzez redukcję masy ciała, ale też analogii GLP-1 obniżają hiperinsulinemię, obniżają glukotoksyczność, lipotoksyczność, w związku z tym też oszczędzają trzustkę. I także modyfikują styl życia pacjenta poprzez to, że pacjent spożywa mniejsze porcje i także
zaczyna iść bardziej zdrowo, więc ewidentnie mamy spadek ryzyka rozwoju cukrzycy. Czyli u pacjentów takich ze stanem przedcukrzycowym to jest wręcz wymarzona terapia, która może wesprzeć w takiej walce albo w prewencji rozwinięcia się cukrzycy. Tak, mamy właśnie też odpowiednie wskazania do tych leków. Tu uważa się, że jeżeli mamy stan przedcukrzycowy i pacjent ma BMI powyżej 27, to jest to wskazanie do terapii właśnie analogami GLP-1. Czy nadal uważasz BMI za wskaźnik, z którego warto korzystać, czy już coraz rzadziej dzisiaj? Coraz rzadziej i też my lekarze odchodzimy od wskaźnika BMI, natomiast nie mamy takiego wskaźnika, który byłby możliwy, żeby tak populacyjnie zbadać wszystkich i ocenić, ale to jest wskaźnik, od którego się odchodzi, ale nadal w badaniach naukowych używa się BMI, chociaż on jest bardzo prosty. Mi się wydaje, że to jest właśnie Z tego powodu tak, jeszcze. ten główny powód. Nie mamy takiego drugiego prostego wskaźnika. Zamiennika. Tak. Mówi się też o takim wskaźniku talia-wzrost, że jeżeli, nie wiem, ale na pewno słyszałaś, to jest tak, że nasz wzrost, nasza talia powinna wynosić mniej niż połowa wzrostu. Czyli jeżeli mamy dziewczynę 1,60 m, to jej obwód talii powinien być poniżej 80 cm. Tak, to słyszałam, bardzo fajny też kolejny parametr, szczególnie często u osób z nadwagą lub otyłych. Ten parametr talii jest mocno zaburzony. Tak, wydaje się, że osoba jest szczupła, ale jeżeli ją badamy, to widzimy ewidentnie lokalizację tutaj w okolicy brzucha tkanki tłuszczowej trzewnej i ewidentnie taka osoba też jest do terapii. Powiedziałaś już, że zastrzyk GLP-1 działa przez tydzień czasu. Wszystkie analogi działają tak samo? Semaglutyd działa przez tydzień i dlatego jest zalecany w iniekcjach raz w tygodniu. Natomiast różne analogi mają różne czasy półtrwania, bo te cząsteczki się troszeczkę różnią i te czasy półtrwania też się różnią. Liraglutyd to jest codziennie, a semaglutyd to jest raz w tygodniu. Jeszcze mamy analogii też GLP-1 w formie doustnej. One są zalecane w leczeniu cukrzycy typu 2. Ale codziennie wtedy tak, się codziennie się przyjmuje, ale powiem, że w Stanach już jest też analog GLP-1 semaglutyd w dawce prawie 2 razy wyższej do terapii leczenia otyłości. W Polsce jeszcze nie mamy, ale myślę, że też będziemy mieli. Dla kogo te leki są zatwierdzone medycznie? To mamy takie 2 filary. Dla osób zmagających się ze wzrostem masy ciała i dla cukrzycy typu 2. Przejdę do tego pierwszego filaru. Jak to jest zdefiniowane? Są to osoby, które mają otyłość i właśnie jest ten parametr BMI używany powyżej 30 metrów, powyżej 30 kg na metr kwadrat. A drugim parametrem to jest BMI powyżej 27 kg na metr kwadrat i muszą takiej osobie towarzyszyć powikłania otyłości, czyli nadciśnienie, czy choroba stłuszczeniowa wątroby, czy bezdech senny, czy właśnie stan przedcukrzycowy, czy też współistniejący zespół policystycznych jajników. I takie osoby mają wskazania do terapii analogami GLP-1, ale też nie tylko, też innymi lekami na otyłość. Druga grupa to? Druga grupa to jest cukrzyca typu 2. I część analogów jest zarejestrowana tylko w cukrzycy, ale większość jest zarejestrowana i tu, i tu. A czy pacjenci, którzy mają insulinooporność, a jeszcze nie mają rozpoznanej nadwagi lub otyłości, czy oni już się też kwalifikują do takiej terapii? Taka terapia będzie terapią off-label, czyli poza wskazaniami. I wtedy właśnie mamy nadmierny obwód talii u takiego pacjenta. Pacjent się źle czuje, ma objawy skoków glikemii i też zaczyna rozwijać pacjentka z reguły, tak, depresję z powodu swojego wyglądu, bo robi wszystko, co może, a nie jest w stanie zrobić. I w takim przypadku oczywiście wpisujemy w dokumentację, że jest to wskazanie off-label, pacjentka tak się czuje, bardzo się źle czuje ze swoim wyglądem i dajemy, no bo też tak zawsze mówię, że lepiej dać pacjentce analog GLP-1 niż lek psychotropowy. Zwłaszcza, że część leków psychotropowych wiąże się ze wzrostem masy ciała. Dokładnie. Boże, jak cudownie, że to tak wszystko to pięknie rozkładasz na czynniki pierwsze. Kobiety w okresie
perimenopauzy bardzo często zmagają się właśnie z już pierwszymi zaburzeniami hormonalnymi, już w badaniach widać insulinooporność, już powoli zaczynają widzieć, że mają trudności z utrzymaniem wagi, jak to mówią, że no ja w sumie nawet nie wiem od czego. Ty jest powietrza. Z powietrza, tak, dokładnie. zmiany stylu życia. To się bardzo często zdarza właśnie u kobiet w perimenopauzie, że pacjentki przychodzą i mówią, pani doktor, przytyłam, nie wiem dlaczego. I pytam, czy coś się zmieniło? Ten sam styl życia, te same pory zasypiania i coś się popsuło. Ale co się dzieje? Miesiączki zaczynają być bardziej obfite, mniej regularne, lekkie bóle kostne, tak, czy świąt skóry. Dzisiaj też miałam taką pacjentkę, która była u wielu alergologów i była przebadana i właśnie ma zmiany skórne typowe w okolicach oczu, na twarzy, które są też prawdopodobnie związane z tym okresem perimenopauzy. I bierze leki antyhistaminowe, częściowo jej pomagają, ale cały czas ma z tym problem. I to są takie w tej perimenopauzie bardzo niespecyficzne objawy. Pacjentki kości bolą, źle się czują, mają obniżony nastrój, a badania wychodzą jeszcze dobrze. Ale też powiem, co jest ważne. My, proszę Państwa, starzejemy się skokowo, a nie liniowo. I takim pierwszym skokiem starzenia to jest wiek 44 lata. Ja zawsze mówię do pacjentek tak, zobaczcie sobie swoje zdjęcia. Jak miałyście 35 lat i 40, 5 lat różnicy. A zobaczcie swoje zdjęcie, jak miałyście 45 lat i 40. I zobaczycie, jaka jest różnica. Po 44 roku życia te procesy insulinopornościowe, w ogóle immunologiczne, procesy takie regeneracyjne, one się nam znacznie osłabiają. I to widzimy. Szczególnie widzimy to u kobiet po skórze. Jakość skóry, ilość zmarszczek tutaj przybywają w trybie geometrycznym z roku na rok. I to jest właśnie widoczne po 44 roku życia. Pełna zgoda. Z autopsji mogę potwierdzić. Czy analogi GLP-1 są tylko dla osób z nadwagą? One są właśnie dla osób z nadwagą, której towarzyszą powikłania, dla osób z otyłością oraz dla osób z cukrzycą typu 2. Ale też mamy badania, które pokazują, że te leki mogą być stosowane w wielu innych wskazaniach. Też w kardiologii przy chorobach sercowo-naczyniowych też zaleca się redukcję masy ciała właśnie tą grupą leków, dlatego że okazuje się, że one są, to jest proszę Państwa jak odkrycie penicyliny, tylko że nie na antybakteryjnie, ale odmładzająco. One poprawiają i pracę mózgu, i pracę serca, i pracę nerek. Widzimy to szczególnie w cukrzycy typu 2. Jak one są w stanie wspomóc nasze całe ciało. Dodatkowo jeszcze one obniżają stan zapalny w organizmie. One obniżają limfocyty T. Nawet powodują w szpiku, że mamy zmniejszoną produkcję czynników zapalnych, takich jak TNF-alfa, TNF-alfa oraz interleukina 6. W związku z tym one modulują zapalenie, a wiemy, że z wiekiem w ogóle nasilają nam się stany zapalne, a także z wiekiem tyjemy, a tycie, otyłość trzewna to też jest przewlekły stan zapalny. Dlatego też te leki wpływają korzystnie na cały nasz organizm. I też są prowadzone badania w chorobach neurodegeneracyjnych. Też oczywiście jeszcze nie mamy danych, ale też wydaje się, że poprawiają takie funkcje kognitywne, że rzadziej dochodzi do otępienia. Też są badania w alkoholizmie. Zobaczymy, jak wyjdą. Uzależnienia, walka. Tak, uzależnienia. To też widzimy, że jak pacjenci przychodzą, to mówią, no przestałem pić alkohol, jakoś nie służy mi alkohol. Więc my to też widzimy w praktyce klinicznej, że tak jest. I czasami też analogii GLP-1 potrafią zaskoczyć. Powiem, że przypomina mi się teraz moja pacjentka, która miała uczucie zbierania wody. To jest duży problem kliniczny, zbieranie wody. Bardzo dużo kobiet dotyka. Tak, bardzo dużo kobiet dotyka zbieranie wody. Zawsze jak pacjenci do mnie przychodzą, to ja też mówię, żeby 2 rzeczy wykluczyć, bo mam takie doświadczenie, że wykluczenie cukru i mąki pszennej białej. 2 rzeczy.
Więc to na pewno jest związane też ze skokami glikemii. Ten temat nie jest do końca zbadany, ale też wiemy, że jak mamy lipodemię i stosujemy tutaj podwójnego agonistę GLP-1 i DIP, to mamy też dużą poprawę, jeżeli chodzi o zbieranie wody w naszych kończynach dolnych i o lipodemię. Więc na pewno wracając do właśnie zbierania wody, to te 2 składniki żywieniowe warto wykluczyć. Natomiast pacjentki niektóre przestają zbierać wodę. Mówią, jejku, pani doktor, nie jestem opuchnięta. I nawet jak mają przerwane leczenie, to też mówią, ojejku, nie wzięłam leku, bo nie mogłam wykupić 3 tygodnie i już czuję, że zbieram wodę. Więc też jest takie działanie. To działanie nie jest u wszystkich, zaznaczam, ale są takie poszczególne grupy pacjentek, które odnoszą korzyść poza tymi ogólnymi wskazaniami. To jest niesamowite, dlatego że jak wiesz, ja śledzę, jestem dość mocno zaangażowana w środowiska longevity. I jak wyjeżdżam na jakieś summity, kongresy, to bardzo często oczywiście wszyscy wiemy, jakie są zegary biologiczne, jak to można mierzyć. Coraz więcej jest narzędzi do pomiarów różnych markerów świadczących o tym, gdzie my biologicznie jesteśmy w kontekście naszego wieku kalendarzowego. Niemniej jednak zawsze brakowało tych narzędzi, no i co dalej, że już wiem, że na przykład mam 46 lat, a tak naprawdę biologicznie mam 50, co mam wtedy zrobić? Nie ma narzędzi. I od kilku lat, od 2 lat głośno środowiska naukowe longevity podkreślają, że jedyne tak naprawdę skuteczne narzędzia w walce ze starością, z aspektami negatywnymi starzenia się, to są analogi GLP-1. Właśnie ze względu na to, że wszystkie choroby metaboliczne, ale również stan zapalny podwyższony w organizmie, z którym tak pięknie sobie te preparaty radzą, powodują, że ten cały lifespan, to całe jakościowo dobre życie nam się wydłuża. I to wszystko, o czym ty mówisz, cały układ sercowo-naczyniowy, wszystko to, co wymieniłaś, tak naprawdę powoduje, że coraz więcej lekarzy, mam wrażenie, zwraca uwagę na tą grupę leków, nie tylko w kontekście nadwagi i otyłości i cukrzycy jako takich. Tak, to prawda. To właśnie bardzo ciekawy temat poruszyłaś. Nie mamy takich badań randomizowanych, jeżeli chodzi o długowieczność, natomiast mamy przesłanki takie medyczne, że tak, wydaje się, że te leki są bardzo dobre dla przedłużania jakości życia i dla naszego życia. No bo markery się zmieniają. Tak. Więc osoby są, które je zażywają, mają mniej chorób, a także one obniżają ryzyko przedwczesnej śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. Czy tak zwane MACE obniżają. Czyli to są poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, takie jak zawał czy udar. Oczywiście obniżają nadciśnienie tętnicze. Hamują stłuszczenie wątroby. Oczywiście obniżają masę ciała. I też obniżają Płodność też w aspekcie redukcji masy ciała i zmniejszenia czynników zapalnych. Też z wiekiem rozwija się nam mechanizm insulinoporności. One obniżają tempo rozwoju insulinoporności. Dodatkowo w wątrobie też hamują powstawanie glukozy, przez co glukoza nie działa toksycznie na wątrobę. I jest jeszcze takich kilka mechanizmów, które powodują, że właśnie w longevity one wydają się, że będą bardzo, bardzo skutecznymi lekami. Oczywiście takich wskazań nie mam, bo to potrwa kilka lat rejestracja, ale jak najbardziej. Ja też to widzę w swojej praktyce i też stosuję u moich pacjentek takie mniejsze dawki, które wpływają na jakość życia, na to, że one też utrzymują tą redukcję masy ciała, że się dobrze czują, że właśnie nie zbierają wody, więc ja osobiście jestem zakochana w analogach GLP-1, bo uważam, że to jest przełomowe odkrycie w medycynie. Przełomowe, to prawda. Co z osobami z otyłością klasy 2. i 3? Takie osoby też poddajemy
terapii analogami DLP1 albo agonistami DIP-u i DLP1, czyli mamy, przekładając tak, żeby pacjenci tam zrozumieli, my w leczeniu otyłości mamy kilka grup leków. Inkretyny można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są analogi DLP1, czyli sławny, mówiąc nazwami, Isaac, a także agoniści receptora DLP1 i DIP, czyli dwa hormony. Oprócz DLP1 mamy DIP. To też jest hormon jelitowy, czyli jest to sławne, znane nam wszystkim. I jeżeli mamy pacjenta, który ma drugi czy trzeci stopień otyłości, to warto sięgnąć po dwa hormony. Dlatego, że ten preparat jest bardziej skuteczny w redukcji masy ciała niż pojedynczy hormon. Chociaż ostatnio pokazały się badania, że też wysokie dawki semaglutydu mają porównywalną skuteczność do tirzepatydu, czyli do Mamy takie badania, które też to pokazują. Natomiast z takiej praktyki klinicznej to też zależy, na co sobie pacjent może pozwolić, bo te leki są obarczone dużym kosztem terapii. Więc też zawsze pytamy, jakie są tej możliwości. Czy taki lek, czy taki lek. Więc to jest Finansowe. też tak, finansowa przeszkoda jest oczywiście tutaj istotna. Też istotna. Jasne. Czyli to nie jest tak, że ma mniej skutków ubocznych w porównaniu z tylko jednak mimo wszystko zawsze dobierany jest preparat do danego przypadku i rodzaju chociażby otyłości, czy nadwagi, czy insulinooporności, w zależności od tego, z czym wyjściowo mamy do czynienia. To jest lekiem, który jest troszeczkę lepiej tolerowany niż pozostałe leki, dlatego że tam jest ta komponenta DIP. DIP to jest ta druga inkretyna i ona jednym z takich, ma takie dwa działania, których nie ma samo DLP1. Znosi nudności. I dlatego wydaje się pacjentom, że mniej jest skutków ubocznych niż przez... Tak, w związku z tym tutaj znosi działanie DIP-u w zakresie nudności. To jest pierwsze działanie, a drugie działanie, to ten DIP nasila działanie DLP1 w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli bardziej blokuje nam ochotę na jedzenie i też bardziej działa na jedzenie hedonistyczne. On bardziej blokuje ośrodek nagrody. Właśnie dzięki temu, że jest połączenie DLP1 z DIP-em. Pamiętam, że kiedyś jak na początku wchodziły te leki, to mówiło się, że to są leki inteligentne. Czy wynika to z tego, że dużo łatwiej, naturalnie przychodzi pacjentowi dokonywać zdrowszych wyborów, jeżeli chodzi o te produkty, które w siebie wkłada, będąc na tych preparatach? Tak, łatwiej. Dlatego, że mamy też o tym, co jemy, to też decydują nasze różne zachcianki i układ nagrody. Układ nagrody jest skomplikowanym układem, bo to jest układ taki mezolimbiczno-dopaminowy, oparty na działaniu dopaminy. I on tak krąży przez cały mózg, czyli on jest w pniu przez układ limbiczny do kory czołowej, tak rysując. I głównym neuroprzekaźnikiem jest dopamina. Jedzenie, które jest przetworzone, które ma wysoki indeks glikemiczny, on daje nam przyjemność. Wysokodopaminowe. Tak, jest wysokodopaminowe. Podobnie jak używki, seks czy przyjemności. Dlatego też, jeżeli my mamy ten ośrodek pobudzony, no to sięgamy po to jedzenie przetworzone i takie, które daje nam satysfakcję. Natomiast właśnie tirzepatyd, czyli lek, który zawiera sobie DIP i DLP1, on hamuje, wpływa na to wydzielanie dopaminy pośrednio. W związku z tym mamy mniejszą ochotę. Możemy bardziej świadomie dokonywać wyborów. Czyli jak już gdzieś tam będąc na tym preparacie, gdzie ten apetyt już jest mniejszy i mamy wybór pomiędzy tym, żeby sięgnąć po tort bezowy, a sałatkę z awokado, dużo łatwiej nam będzie sięgnąć po tą sałatkę z awokado. Tak, dużo łatwiej będzie sięgnąć tam po sałatkę z awokado, a jeszcze jest tak, że w ogóle te leki przez to, że one hamują opróżnianie żołądka, to jeżeli zjemy coś tłustego, jak tort bezowy, to będziemy się źle czuć.
Dlatego inteligentne leki. Tak, inteligentne leki. A powiedz mi, a jeszcze biorąc pod uwagę, że wiadomo, że te leki wpływają również na mikrobiotę jelitową, to jak ten wpływ przekłada się na zmianę nawyków żywieniowych? One nie mają bezpośredniego wpływu na mikrobiotę jelitową, one mają pośredni wpływ. Przez to, że my się lepiej odżywiamy, to też jest pokazane, że jest większa ilość tych bakterii prozdrowotnych, większa produkcja tych kwasów, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, a mniej jest bakterii prozapalnych, więc jest pośredni wpływ. Ale te mechanizmy, które są odpowiedzialne za apetyt, one są bardziej ośrodkowe. Czyli bardziej te pochodzące z naszego podwzgórza czy skory czołowej. Czy osoby z cukrzycą typu 1 również mogą stosować analogi GLP-1? To jest bardzo dobre pytanie. Generalnie stosujemy. Stosujemy te leki u osób, ale nie na cukrzycę typu 1. My stosujemy je wtedy, jeżeli ta osoba jest otyła i ma cukrzycę typu 1. Jasne. Bo te leki nie są lekami do terapii cukrzycy typu 1. One są do terapii otyłości. Czy powikłanie tak naprawdę? To w tych czasach tak można powiedzieć, że tak, że można to uznać jako powikłanie. Więc, ale też musimy być bardzo ostrożni, bo chciałam jeszcze tutaj dodać, zatrzymajmy się przy tej grupie pacjentów, którzy są otyli i mają cukrzycę typu 1. My musimy ściśle monitorować takiego pacjenta, dlatego że też, żeby nie było takich powikłań, żeby nie było kwasicy ketonowej, dlatego że też ci pacjenci muszą przyjmować insulinę, nie mogą schodzić z tej insuliny. Trzeba pacjenta tutaj poinstruować dokładnie. To nie jest takie proste leczenie i na pewno powinno być prowadzone w specjalistycznych ośrodkach. Jeżeli chodzi o badania naukowe, no to lek nie był badany w otyłości u osób z cukrzycą typu 1. To była grupa, która nie była wzięta do analizy. Dlatego my właśnie jesteśmy ostrożni, ale powiem, że też mamy fenomenalne efekty w tej grupie pacjentów. Teraz chciałabym przejść do pytania, które pewnie nurtuje wielu świadomych osobników, którzy poszukują w ramach chociażby biohackingu narzędzi do przedłużenia swojego życia, ale też na to, żeby żyć dłużej, ciesząc się zdrowiem. I chciałabym, żebyśmy porozmawiały o skutkach ubocznych, o najczęstszych działaniach niepożądanych, czego się najbardziej możemy obawiać, jeśli rozważamy taką terapię. Taką rzeczą, która najczęściej jest spotykana, to są nudności. Z racji tego, że pokarm dłużej przebywa w żołądku, to mamy takie odczucia. Czasami też może być, pacjenci podają odbijanie takim zgniłym jajkiem. To też występuje. Osoby, które mają refluks żołądkowo-jelitowy, oczywiście to się może wszystko nasilać. Natomiast jeżeli mamy zdrowy żołądek, to najczęstszym działaniem niepożądanym będą nudności i one są przemijające na początku terapii. Jak długo to trwać może zazwyczaj? Zazwyczaj z reguły kilka tygodni, ale może być tak, że 2 tygodnie i w 3. tygodniu już przechodzi. Wymioty się zdarzają bardzo, bardzo rzadko, czyli te nudności o różnym nasileniu. Do terapii analogami GLP-1 musimy kwalifikować pacjenta, bo nie każdy pacjent się nadaje. Są określone przeciwwskazania i określone wskazania. I jeżeli mamy pacjenta, który ma kamicę żółciową, to też musimy uważać i go poinformować o ryzyku ataku kolki żółciowej. Dlatego, że a priori redukcja masy ciała, niezależnie czy to będzie analogami GLP-1, czy to będzie dieta, czy pacjent będzie biegał i zmieni styl życia swojego, to redukcja masy ciała może powodować tworzenie kamieni w przewodzie, w pęcherzyku żółciowym. W związku z tym, jeżeli mamy kamienie, to pacjent musi wiedzieć, że może mieć atak kamicy żółciowej i należy go poinformować, jakie są objawy i co robić. Natomiast u takich pacjentów też dajemy leki, które troszeczkę rozrzedzają żółć i ci pacjenci biorą
analogii GLP-1 plus te leki zapobiegające powstawaniu kamieni żółciowych. Natomiast jeżeli też widzimy, że może być szybka utrata masy ciała, albo mamy dużą otyłość, pacjenta ze znaczną otyłością, to też dajemy te leki. Dlatego, żeby zapobiec powstawaniu kamieni. Więc w tej chwili to już to jest taka dobra praktyka kliniczna, że jeżeli się odchudzamy, no to dajemy te leki. Oczywiście, jeżeli mamy pacjentkę, która chce schudnąć 3 kilo, no to nie ma sensu, ale jeżeli mamy pacjenta, który właśnie ma znaczną otyłość, to jak najbardziej dajemy. Czyli to jest takie działanie niepożądane, na które musimy zwrócić uwagę. I też chcę powiedzieć o takiej grupie pacjentów, którzy też wymagają ostrożności. To jest grupa pacjentów, którzy mają przewlekłe zapalenie trzustki. Zależy, na jakim tle mieli. I czasami dajemy, ale ogólnie to jest przeciwwskazanie do analogów GLP-1. W związku z tym to jest taka grupa pacjentów, która nie może być zazwyczaj, bo zawsze są wyjątki, zazwyczaj leczona tymi preparatami. I też pacjenci muszą o tym wiedzieć. Na pewno, jak każde inne leki, nie są to preparaty, które można sobie pójść i poprosić koleżankę, żeby wypisała receptę, bo inna koleżanka bierze, tylko powinna być taka terapia zawsze poprzedzona badaniami. I nawet jak mówi, że ktoś chce schudnąć te 3-4 kg, to chociażby takie USG jamy brzusznej, jak nie było robione przez parę dobrych lat, wypadałoby zrobić, zanim taką terapię się rozpocznie. Tak, oczywiście, zwłaszcza, że jeżeli jesteście panie czy panowie po 40 roku życia, to USG jamy brzusznej jest to takie badanie profilaktyczne, które też pokazuje, czy coś się dzieje nie tak z naszym organizmem. Ja zawsze zalecam po 40 roku życia wykonanie USG jamy brzusznej celem oceny też takiej antynowotworowej. To, co mówię zawsze, profilaktyka boli najmniej. Kał na krew utajoną i USG jamy brzusznej po 40 roku życia musi być. Jak monitorować bezpieczeństwo w trakcie terapii? Jak prowadzisz tych pacjentów? Jakie są trendy w tym? Jeżeli mamy pacjenta z otyłością, no to musimy przeprowadzić wywiad, zbadać go i zalecić badania i oceniamy jego powikłania otyłości. Czyli sprawdzamy mu funkcję nerek, wątroby, lipidogram, kwas moczowy, CRP, monitorujemy USG, stłuszczenie wątroby, oceniamy ciśnienie tętnicze i redukcja masy ciała to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to jest zdrowie metaboliczne, a trzeci aspekt to jest jakość życia. W związku z tym na kolejnych wizytach monitorujemy te parametry i na przykład pacjent ma podwyższone enzymy wątrobowe, czyli ALAT i ASPAT. Przychodzi i są mniej podwyższone. Mówi, wow, widzi pani doktor, schudłem 5 kilo i tak mi się obniżyły te enzymy, tak obniża się lipidogram. W związku z tym też pacjent się cieszy, bo też widzi efekty swojej ciężkiej pracy, więc tutaj... Środek nagrody jest nagradzany w inny sposób. Tak, w inny sposób. Więc tutaj to jest też, ten monitoring też jest ważny. Bo też motywuje pacjenta do dalszego działania. A co z pacjentami właśnie, którzy na przykład niekoniecznie już mają otyłość i powikłania otyłości, ale mają nadwagę albo insulinooporność? Czy tych pacjentów również trzeba monitorować okresowymi badaniami? Czy to jest tylko badanie parametrów krwi, czy też USG? Jamy brzuszne jest powtarzane. Jak monitorujesz, jak często? Jeżeli jest taki pacjent, który ma niedużą nadwagę, no to warto w ogóle zrobić badania, jeżeli dawno nie miał, żeby go ocenić, dlatego że zawsze można coś znaleźć. I taki pacjent wymaga rzadziej oceny takich parametrów. Jeżeli jest wszystko dobrze, no to nie ma wskazań nawet do takich badań, jeżeli ma parametry metaboliczne dobre. Czyli co raz na 6 miesięcy wystarczy? Tak, wystarczy. Kolejne pytanie, jak często trzeba odbywać wizyty u lekarza prowadzącego? Jest indywidualnie ustalane w zależności od tego, z czego startujemy. Tak, natomiast taka wizyta na pewno nie może być pierwsza dłuższa niż po 3 miesiącach. Czasami pacjenci też chcą wizyt wcześniejszych, po miesiącu czy po 2 miesiącach, żeby ocenić, jak ta terapia będzie przebiegała. Ja osobiście pierwszą wizytę zalecam po 2 miesiącach, bo moim zdaniem 3 miesiące to jest dosyć długo i musimy sprawdzić właśnie, jak pacjent je, co je, ile białka jest w diecie, jaki jest rozkład posiłków, czy się słucha zaleceń, czy gdzieś są problemy, czy gdzieś musimy popracować. Więc taką wizytę to jest dobrze zrobić moim zdaniem po takich 2 miesiącach terapii.
Korzystasz z gadżetów do pomiarów, na przykład, nie wiem, glukometry, tak żeby sprawdzać, jak pacjent się prowadzi tak naprawdę? Tak, jak pacjent do mnie przychodzi, pierwszy raz nie ma żadnych badań, to zawsze sprawdzam mu na glukometrze stężenie glukozy. Dlatego, że jeżeli jego glukoza jest prawidłowa, to leczenie jest inne niż glukoza jest na poziomie 300. To jest 2 różnych pacjentów i 2 inne postępowania. Natomiast mam takie właśnie 2 urządzenia świetne do analizy składu masy ciała. Pierwszy to jest analizator składu masy ciała, który też pokazuje wiek biologiczny, pokazuje ilość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, a drugie urządzenie to jest właśnie dynamometr, siłomierz. On też pokazuje siłę kończyn górnych i też jest takim motywatorem do działania, do pracy z mięśniami, czyli do aktywności fizycznej oporowej, bo jeżeli pacjent ma niski uścisk i widzi, że ma słaby uścisk, to też zachęcam go do tego, żeby poszedł na siłownię i popracował. Z tą siłownią jest duży problem, powiem. Tak naprawdę zalecając te preparaty, właściwie obok przyjmowania tego preparatu, jedno z najważniejszych zaleceń to jest regularne odwiedzanie siłowni i odbywanie treningów siłowych, tak żeby zapobiegać sarkopenii, która jest powikłaniem, jednym z najważniejszych powikłań w trakcie terapii. A mimo wszystko mówisz, że pacjenci nie rozumieją i myślą, że można traktować te preparaty jako zamiennik, czyli nic nie będę robić, nie zmienię nawyków, będę wszczykiwać sobie preparat i będę chudł. Pacjenci zmieniają nawyki, bo zmieniają rytm posiłków, jakość posiłków, zaczynają chodzić, ale jest duży problem z pójściem na siłownię. W moim odczuciu to wynika z braku czasu. Jest tak dużo różnych obowiązków, że jest brak przestrzeni, moim zdaniem. To jest taki główny czynnik, że nie ma czasu na tą siłownię. Jest tyle obowiązków, dzieci, dom, rodzina, praca i tej przestrzeni brakuje. To prawda. Wiesz, moja mama po dziś dzień na mnie czasami patrzy i tak widzę, że to takie niedowierzanie ma w oczach wtedy, kiedy na przykład pyta mnie, co ja robię danego dnia i mówię, że o tej godzinie nie mogę, bo mam trening. I ona zawsze mam takie poczucie, że chciałaby powiedzieć, nie możesz sobie treningu przesunąć. A mi zajęło parę dobrych lat zrozumieć, że akurat tego nie chcę przesunąć, dlatego że jeśli to przesunę, to cała reszta rzeczy, które mam sobie zaplanowane w kalendarzu, pójdzie mi gorzej, bo nie będę w swojej formie szczytowej. I wydaje mi się, że to, co ty mówisz, że to zabieganie, brak czasu, oczywiście, bo mamy źle ustawione priorytety, że nie traktujemy tego wysiłku fizycznego jako jednego z najważniejszych czynników, które mają wydłużyć nam życie. Szkoda, że cały czas jeszcze nie ma tej świadomości, że te preparaty powinny być, de facto powinny iść totalnie w parze z treningami siłowymi. Pacjentki też nie lubią mieć aktywności fizycznej typu oporowa aktywność na siłowni. Coś jest taki pewien opór. One mówią, pani doktor, ja pójdę na jogę, pójdę na pilates, ale nie na tą siłownię, proszę. Ja bardzo nie lubię siłowni. Ja zawsze zachęcam, żeby zacząć treningi z trenerem personalnym. Bo jest dużo, dużo łatwiej i wtedy można polubić, ale to jest duży problem. Też właśnie analizator składu masy ciała pokazuje, jak zmienia się tkanka mięśniowa i tkanka tłuszczowa. I niestety jak pacjenci nie ćwiczą, to widać dużą redukcję spadku tkanki mięśniowej. I tak jak siła też spada. Tak, i siła spada. W związku z tym, tak jak pacjenci patrzą, rzeczywiście spadły mi te mięśnie, 3 kilo, tak? Schudłem 5, ale 3 kilo mięśni. Siła mięśniowa, słabiutko. Więc to pójdę. I tak powolutku, ale to z małymi kroczkami. Powiem, że zdarzają się pojedyncze osoby, które po pierwszej wizycie idą na siłownię. To jest proces długofalowy. Ja też to rozumiem, że tak jest. Pacjent musi też zobaczyć naocznie i też tak poczuć, bo my rozumiemy bardzo wiele rzeczy. Rozumiemy, że powinniśmy segregować śmieci, że świat tak działa, tak, że mamy takie obowiązki, że powinniśmy to, tamto, tysiące rzeczy. Natomiast co innego rozumieć, a
co innego poczuć. I jak właśnie pacjent poczuje, że ta aktywność siłowa jest tak ważna, to zaczyna to robić. I czasami pacjenci mówią, pani doktor, ale ja to wszystko rozumiem. Ja mówię, ja wiem, że pan rozumie, ale czy pani rozumie, ale ja bym chciała, żeby to poczuć. Poczuć to w ciele, jak jest to ważne. I też taką aktywność, którą zalecam pacjentom, to jest codzienna aktywność, to jest tyle przysiadów, ile ma się lat. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy Państwo, mięsień czworogłowy uda to jest mięsień, który jest największym mięśniem w naszym organizmie. I my siedząc, to co robimy? My go ciągle przykurczamy. Tak jak ja siedzę, czy każdy siedzi, to go przykurczamy. W związku z tym też pracujmy z tym mięśniem i najlepszą metodą to są przysiady. Tyle, ile mamy lat. Codziennie. Czyli dzień bez tylu przysiadów, ile macie lat, dniem niezaliczonym. To jest bardzo proste. Nie musicie zrobić tego od razu, ale można podzielić na 3 czy na 2 części i przysiady zrobić. Czy doktor Luiza ćwiczy? Ćwiczę. Jak często? 1 do 2 razy w tygodniu. Na siłowni? Tak. Ciężarki? Ciężarki. Ale chcę powiedzieć też, że ostatnio z moim mężem mamy takie postanowienie od nowego roku, które nam się sprawdza. Są to ćwiczenia 15 minut dziennie, rozciągające i właśnie wtedy też robię przysiady, pajacyki od 6 do 6:15. I naprawdę można zrobić, tylko trzeba mieć coś takiego, że wstajemy, tak, i o tej 6 zaczynamy ćwiczyć. I z mężem się dużo lepiej ćwiczy niż sam z partnerem z kimś. Więc ja na razie jestem dumna ze swojego postanowienia, że udaje się mi ćwiczyć z rana właśnie tych kilka ćwiczeń i no mam nadzieję, że to się utrzyma. Biorąc pod uwagę, że warto jest wykorzystywać okres terapii tymi analogami na zmiany żywieniowe, czy sama układasz plan żywieniowy, czy też korzystasz z pomocy dietetyków, a może to jest dobry moment na to, żebyś się podzieliła z nami swoim 10-tygodniowym autorskim planem żywieniowym. Więc ja patrzę, jak wyglądają rytmy pacjenta. To jest bardzo ważne. Jak on śpi, jak on je i instruuję, jak powinien spać i w jakich porach jeść. Natomiast jeżeli chodzi o taką edukację żywieniową, to zalecam konsultację z dietetykiem. Jeżeli chodzi o mój plan żywieniowy, nazwałam go 10-tygodniowym planem żywieniowym i powiem, skąd się zrodził. W ogóle ja od wielu lat pracuję nad anti-agingiem, nad longevity. To jest właśnie taka idea, która mi przyświeca od wielu, wielu lat. I zastanawiam się, co zrobić, żeby też pomóc pacjentom i oczywiście sobie. Więc... Tak. Najlepsze pomysły rodzą się, jak człowiek sam zaczyna poszukiwać pomocy dla siebie albo dla bliskich. I patrząc na naszą mikrobiotę, to ilość genów w naszej mikrobiocie to jest około 3 do 5 milionów genów, a geny, które my mamy, nasze geny, to jest około 21-23 tysięcy. W związku z tym nasz mikrobiom zawiera 100 do 150 razy więcej genów niż my. Jest pytanie, kto nami rządzi. To jest takie pytanie mikrobiologów. Kocham to pytanie. Tak. No to jest bardzo dobre pytanie. W związku z tym... Niech każdy sobie sam odpowie. Tak. My wiemy, że interwencje żywieniowe są bardzo skuteczne, mogą być bardzo skuteczne. I właśnie zastanawiałam się wiele lat, jak człowiek powinien się odżywiać. Odżywianie powinno być, to powinno być wprowadzać do ciała życie i równowagę. Dlatego też w zeszłym roku udało mi się stworzyć plan żywieniowy. Na początku wzięłam ten plan i przebadałam wśród moich znajomych, ochotników. I rzeczywiście okazało się, że jest on skuteczny. Średnio te osoby chudły pomiędzy 3 a 6 kilo na tym planie żywieniowym. Bez żadnych innych wspomagaczy. Bez wspomagaczy, ale dodatkowo jeszcze poprawiała się jakość skóry, czy jakieś zmiany trądzikowe, czy zaczerwienienia, czy jakieś alergie znacząco się zmniejszały. I dolegliwości żołądkowo-jelitowe natury czynnościowej też się zmniejszały, czyli bóle brzucha, wzdęcia, gazy o nieznanej przyczynie. Czyli byli to oni przebadani i gastrologicznie, i pod innymi kątami, i było to klasyfikowane jako zaburzenia czynnościowe. I później wprowadziłam ten plan żywieniowy do terapii moich pacjentów.
I wszyscy pacjenci, którzy przeszli ten plan żywieniowy, mieli redukcję masy ciała, też poprawę w zakresie skóry, w zakresie też pracy przewodu pokarmowego. I powiem, na czym jest ten plan żywieniowy oparty. Składa on się z 6 tygodni diety i z 4 tygodni wyjścia. Jakie są założenia tej diety? Jest to dieta pierwotna, ekologiczna i bezziarnowa. I co to znaczy pierwotna? Pierwotna, czyli jak najbardziej naturalna, taka, żeby też nie miała w sobie konserwantów, ulepszaczy smaku, dysruptorów, czyli substancji, które uszkadzają nasz układ endokrynny, pestycydów. Jak najmniej przetworzona Tak, też. jak najmniej przetworzona. Wiadomo też, że ekologiczna, żeby były dobre źródło i bezziarnowa. Dlaczego bezziarnowa? Też inspirowałam się dietą paleo, ale też zauważyłam, że ziarna, one powodują, że mamy większą ochotę na słodycze, na mąkę pszenną. Na mąkę pszenną białą. Są to substancje, które nie są z nami do końca spójne. Biokompatybilne. Tak, biokompatybilne. I jakie są to substancje? Jakie są to składniki tej diety? Tak, z warzyw jemy warzywa bulwiaste jako źródło węglowodanów. Nie jemy ziaren, czyli węglowodany pochodzą z bulw. Z owoców możemy jeść awokado. Z mąki mąkę ziemniaczaną, ponieważ nie ma ziaren. Z jajek jajka przepiórcze. Z nabiału owczo-kozi. Z ryb to prawie wszystkie, ale też są wypisane które. I mięsa pierwotne, czyli dziczyzna, królik, jagnię, przepiórka. Jeżeli czegoś nie lubimy, to nie jemy. I Czyli wymieniłaś wszystkie pokarmy, które właściwie też w diecie przeciwzapalnej są dopuszczane. Tak, bo ta dieta też będzie miała właściwości przeciwzapalne. I też produkty są gotowane. Gotowane, albo parowane, albo duszone. Czyli pozbywamy się smażenia, pieczenia. I z tych produktów też jest stworzona lista dań, które możemy przyrządzić. Można robić sobie placuszki różnego typu, które są ekwiwalentem mąki i chleba. Natomiast te produkty trzeba samemu przyrządzać. To nie jest tak, że zamówimy, czy gdzieś pójdziemy, kupimy, ale też mam też kilka tipów. Na przykład jak mamy spotkanie w restauracji, ja tak robiłam, jak przechodziłam tą dietę, to dzwoniłam wcześniej i zamawiałam rybę na parze plus ziemniaki na parze. Więc można zjeść. Więc też jest kilka tipów i potem jest opisany 4-tygodniowy proces wyjścia. Warzywa właściwie wszystkie można jeść. Nie można wszystkich jeść. Warzywa można jeść. Niski indeks glikemiczny. Tak, ale też niekoniecznie, no bo ziemniaki można jeść. Ale też musi mieć troszeczkę węglowodanów. W związku z tym i ziemniaki są dopuszczone, i dynia jest dopuszczona. Natomiast są to takie warzywa właśnie, które też nie mają ziaren, czyli bulwiaste. Jasne. Okej. No dobrze, i potem kolejne są 4 tygodnie wychodzenia, Tak. gdzie już troszeczkę... Już mamy zboża, już mamy strączki, więc już mamy te produkty, mamy dużo różnych produktów. Też są pewne ograniczenia, ale w porównaniu z tymi 6 tygodniami to już jest bardzo, bardzo dużo produktów. I wtedy, i po tych 10 tygodniach my wracamy do swoich nawyków żywieniowych, przy których się dobrze czujemy. Ale nie wracamy pewnie. Tak, natomiast powiem z doświadczenia, że pacjenci nigdy nie wracają do swoich nawyków sprzed tego planu żywieniowego, tylko zawsze modyfikują. I po tym planie żywieniowym też pacjenci mają większą świadomość odżywiania, czym to odżywianie jest, jak wybierać produkty. Mają większą świadomość, czym jest nieprzetworzony produkt. I też część przepisów im się podoba i też właśnie też zabierają dla siebie do swojej diety. A te 6-10 tygodni to już jest wystarczający czas, żeby odczuć różnicę w samopoczuciu. Tak, i to też tak. jest głównym motywatorem pewnie do tego, żeby te zmiany były bardziej trwałe. Tak, 4 tygodnie. W ogóle, jeżeli czegoś się uczymy, to 4 tygodnie to jest taki też dobry czas w ogóle. Też 4 tygodnie, zauważcie, że trwa cykl miesięczny. Miesiąc. Jak długo taka terapia może trwać? I co zrobić, kiedy my już osiągnęliśmy efekty? Wiemy, co mówią środowiska naukowe longevity, a co mówią endokrynolodzy i diabetolodzy, jeżeli chodzi
o długotrwałość takich terapii? Tu mamy dwie grupy pacjentów. Pacjenci z cukrzycą typu drugiego, oni powinni brać leki przewlekle i to w ogóle nie podlega dyskusji. Natomiast pacjenci z nadwagą i z otyłością, jeżeli schudną, to chcą wycofać się z leków. I wtedy możemy podjąć taką próbę zmniejszenia dawek leków. Natomiast te leki mają tak dobrą prasę i tak dobre działanie, więc jest w ogóle pytanie, czy jest sens wychodzić z tych leków. Ty jak powiedziałaś przed chwilą, że ci pacjenci z nadwagą często chcą wychodzić, to zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno chcą. Dlatego, że właśnie te środowiska longevity bardzo często podkreślają, że zarówno osoby, które startując miały nadwagę lub insulinooporność, ale również ci, którzy rozpoczynali tą terapię, żeby schudnąć tylko kilka kilogramów i byli świadomi tych wszystkich pozytywnych, takich anti-agingowych aspektów tych preparatów, wcale nie chcą rezygnować na dłuższą metę, bo po odstawieniu, mimo wszystko po jakimś czasie odczuwają nieznaczny, może jednak powrót niektórych tych negatywnych aspektów i decydują się na tak zwane mikrodawkowanie. Wiem, że to jest cały czas pole badań, które musi jeszcze nam dużo rozjaśnić i opowiedzieć o tym, na ile to jest bezpieczna i sensowna forma. Natomiast póki co markery i parametry, które są badane u osób długotrwale stosujących mikrodawkowanie, są zachęcające z tego, co ja wiem. Tak, są bardzo zachęcające. Pacjenci dlatego też chcą odstawić lek, jak schudną, bo też nie są świadomi. I należy z takim pacjentem porozmawiać, jakie tutaj są pozytywne aspekty takiego przewlekłego przyjmowania w małych dawkach. To też powoduje takie mikrodawkowanie, że pacjent zazwyczaj jest w stanie utrzymać swoją masę ciała. Dlatego, że jak odstawiamy leki, to jednak ta masa ciała zaczyna powoli wracać. Tu musimy być tutaj bardzo uważni, bo jeżeli ta masa ciała wróci, już nawet się mówi o 2 kg, to my powinniśmy znowu ten lek włączyć. Więc rzeczywiście te mikrodawkowania, one utrzymują masę ciała u pacjenta i pacjenci są zadowoleni, bo też nie mają właśnie tych innych objawów, czy uczucia zbierania wody właśnie, czy też gorszego samopoczucia, czy skoków glikemii. Są też tacy pacjenci, którzy jak odstawią właśnie analogii GLP-1, czują wzrosty glikemii. Mamy też takich pacjentów, że w ogóle bez analogów nie są w stanie funkcjonować, bo tak pracuje ich gospodarka węglowodanowa. Też jest ciekawy obszar do badań, bo też na ten temat cały czas mało wiemy. Mówiłaś już, że analogi GLP-1 absolutnie nie służą temu, żeby zastąpić zdrową dietę czy aktywność fizyczną, natomiast mogą być fajnym wsparciem w procesie zmiany takich nawyków, prawda? Ja też powiem, jak ja też zawsze tłumaczę pacjentom, że redukcja masy ciała to jest jak budowanie domu. Więc leki, które przyjmują, to są ekipy budowlane. Natomiast składniki domu, cegła, beton, drewno, drzwi, to jest regularny sen, odpowiednie posiłki, odpowiednio zbilansowane, odpowiednim składzie i regularna aktywność fizyczna. I właśnie jak tak obrazowo powiemy do pacjenta, no to wtedy ten obraz trafia i on wie, że same leki nie wystarczą. Że ten czas trzeba poświęcić na zmianę nawyków. I każdego pacjenta trzeba o tym uprzedzić. Bo to, co też mówię pacjentom, to nie jest terapia genowa. To nie jest tak, że państwo weźmiecie cudowny lek i raptem schudniecie. Bo jeżeli nic nie zrobicie ze sobą, to będzie efekt jojo. Nawet biorąc te leki. Mam takich pacjentów, że przychodzą z tak zwanego miasta i mówią, ojejku, pani doktor, schudłam 10 kilo, a teraz przytymam 5. Już nie chcę więcej tyć. A się okazuje, że nieregularne posiłki, żywność przetworzona, brak snu, zero aktywności fizycznej, tylko generalnie lek. No tak, no to leczenie nie będzie dobrze przebiegało. Już trochę rozmawiałyśmy o diecie, ale czy jest jakiś rodzaj diety, poza oczywiście twoim 10-tygodniowym planem żywieniowym, który uważasz za wyjątkowo wskazany przy terapii analogami? Taką dietą rekomendowaną jest m.in. dieta o niskim indeksie glikemicznym z odpowiednią ilością białka, czy dieta śródziemnomorska z odpowiednią ilością białka. To są diety, które rekomenduję moim pacjentom i uważam, że one bardzo dobrze się sprawdzają.
I z takim naciskiem na tą wysokobiałkowość, tak? Tak, odpowiednia ilość białka, tylko to jest też ja zawsze też trzeba zwrócić uwagę, że to jest ilość białka na należną masę ciała. Czyli jeżeli my przeliczamy tą ilość białka, to nie jest na tą wagę, którą pacjentka ma obecnie, tylko na tą, którą powinna mieć obecnie. Bo można przeliczyć to białko, a co za dużo, to niezdrowo. Stres i sen, czy wpływają na skuteczność terapii analogami? Tak, oczywiście, dlatego że przewlekły stres aktywuje nam na oś podwzgórze przysadka nadnercza. Mamy też więcej jedzenia emocjonalnego, tak? A także jedzenia wysoko przetworzonego. Czyli, bo jeżeli mamy, jeżeli mamy pobudzenie osi podwzgórze przysadka nadnercza, to częściej sięgamy po produkty wysokocukrowe, wysokotłuszczowe. Jeżeli chodzi o sen, sen jest kluczowy. Jeżeli śpimy poniżej 6 godzin, to niestety mamy też aktywację osi podwzgórze przysadka nadnercza, wydzielanie nadmierne greliny, czyli hormonu głodu i obniżenie leptyny. Ja też zawsze mówię, grelina. Co to jest za hormon grelina? To jest taki hormon, który widzi jedzenie w czerwonych kolorach. Jak byk widzi czerwoną płachtę, tak samo grelina. Więc jak mamy wysokie stężenie greliny, to niestety nie poradzimy sobie bez leków. Czy często psychoterapia albo wsparcie psychologiczne jest wskazane przy rozpoczynaniu takiej terapii? Przy rozpoczynaniu nie, ale z czasem może się okazać, że tak, dlatego że też pacjenci mają jedzenie emocjonalne, różnie sobie radzą. A właśnie, jak to jedzenie u pacjentów właśnie, gdzie to jedzenie jest zdecydowanie ma aspekt emocjonalny, jak przyjmowanie analogów GLP-1, które hamuje apetyt, jak to wpływa na ich samopoczucie i na ich nastrój? Z moich obserwacji jest tak, że korzystnie analogi GLP-1 wpływają na nastrój, natomiast są pojedyncze przypadki, spotkałam się w praktyce swojej, że pacjenci mieli pogorszenie nastroju, ale to były takie kazuistyczne przypadki, naprawdę może jednego pacjenta czy dwóch miałam takich pacjentów. Czy rzeczywiście po analogach trudno powiedzieć, ale z czymś takim też się spotkałam. Czy raczej jak pacjenci widzą efekty, że zaczyna się zmieniać ich ciało, samopoczucie, to raczej ten nastrój w pozytywną stronę się zmienia? Oczywiście. Czy Elon Musk dobrze nam zrobił? Tak naprawdę będąc chyba pierwszym, największym PR-owcem dla... Myślę, że tak. Okej. No ja myślę, że akurat w tym przypadku też zgadzam się z tobą, że akurat tu ta robota jest chyba pozytywna mimo wszystko. Media społeczności, w ogóle media szukają zawsze afery. Temat i leków, analogów GLP-1 jest tematem gorącym. No i taki jest świat, że no tak będzie. Natomiast dużo rzeczy, które tam jest powiedziane, jest w moim odczuciu niesłusznych i też takich wyssanych z palca. Czasami jest tak, że ktoś może się źle czuć, ale też nie wiemy, czy nie przedawkował leku, czy w ogóle był to lek ze wskazań medycznych. Powiedz mi coś, co mnie cały czas nurtuje i też powiązane jest jednak z moim zawodem stricte face. Cóż to jest face? Czy ty wierzysz w to zjawisko, czy też nie widziałaś face? Jak to działa? Jeżeli redukujemy znacząco masę ciała, to nasz wygląd się zmienia i też tracimy tkankę podskórną. Tkankę podskórną tracimy w naszym ciele, ale też na naszej twarzy. Więc jeżeli będzie duża redukcja masy ciała, czy będzie to przy pomocy czy innych metod, to twarze wyglądają podobnie. Możemy je nazwać face, albo głodówka face, albo dana metoda face. Natomiast generalnie chodzi o to, że redukcja masy ciała zawsze powoduje zmiany w wyglądzie twarzy, taka znacząca redukcja masy ciała. No, dziękuję bardzo, że to mówisz, dlatego że ja wielokrotnie pytałam ileś osób, którzy są związani albo z endokrynologią, albo właśnie z badaniami z analogami. Pytam się, czy są badania, które w jakiś subiektywny, obiektywny sposób pomierzyły i pokazały, że faktycznie takie zjawisko face istnieje. Na odpowiedzi nigdy wiążącej nie dostałam.
rezonuje ze mną, wydaje mi się to być bardzo logicznym, że kiedy chudniemy, to chudnie nam twarz, i niezależnie od tego, czy to... za Niezależnie jaka pomocą- jest metoda. Natomiast przy dużych redukcjach masy ciała twarz jest tutaj też najbardziej zaangażowana. Jeżeli redukujemy mniejszą masę ciała, no to nie widać, ale przy większych redukcjach na twarzy będzie widać. Czy na to dobry endokrynolog prowadzący też ma swoje sposoby? Też ma. Tak myślałam. Jaki najważniejszy komunikat byś chciała naszym słuchaczom podarować, którzy rozważają, wahają się jeszcze, ale rozważają terapię analogami GLP-1, byli już na konsultacji u endokrynologa, już wiedzą, że kwalifikują się, że mogą i nawet powinni. Co byś mogła powiedzieć? Zachęcam Was do stosowania leczenia, jeżeli macie wskazania, natomiast pamiętajcie, że nie odstawiajcie tylko leku samodzielnie, tylko pod kontrolą lekarza. Musi być zgoda lekarza na redukcję czy ewentualne odstawienie. Czy jest coś, co byś chciała na koniec, jakiś apel, czy coś zrobić? Może bym chciała zrobić apel, który może nie jest związany do końca z naszym tematem, ale z takim tematem profilaktyka boli najmniej, żebyśmy się badali. Ojejka, to jest miód na moje serce. Ja jestem wielką fanatyczką, nie fanką, fanatyczką badań regularnych. Zachęcam do tego wszystkich wokół siebie, nie muszę, bo bez końca się badam. I szczerze mówiąc, polubiłam to. Kiedyś się zastanawiałam, czy może to już jest jakaś patologia. Polubiłam to, bo wolę wiedzieć, niż nie wiedzieć. Powiedz, jakie ty masz do tego podejście? Zawsze też, jak pacjent do mnie przychodzi, to ja pytam o taką profilaktykę antynowotworową, czyli pytam, wymienię kobiety o USG piersi, o cytologię, USG narządu rodnego, USG jamy brzusznej, rentgen klatki piersiowej, badania. I też chciałam powiedzieć o raku piersi, że rak piersi to jest najczęstszy rak u kobiet. Dlatego też badajcie się. Ja cały czas mam pacjentki, które nawet mają 40 lat i ani razu nie miały wykonywanego USG piersi. Dlatego też USG, bardzo proste badanie, szeroko dostępne, wszędzie można wykonać. Nawet w tej chwili zaleca się wykonywanie co pół roku USG piersi, bo rak w stadium in situ, czyli taki niezaawansowany, nienaciekający, rozwija się przez 6 miesięcy. Dlatego co 6 miesięcy USG piersi. Naciskam na to, szczególnie jak pacjentka przychodzi i nie ma wykonanego, to bardzo proszę, żeby wykonała. Profilaktyka boli najmniej. Pamiętajcie, drogie panie. Dziękuję tobie bardzo za to, że to podkreślasz. USG piersi, USG jamy brzusznej, USG tarczycy, kolonoskopię. Wszystko to mądry lekarz prowadzący, lekarz rodzinny, internista, ktoś, kto poprowadzi po 40 roku życia. Uważam, że regularne badanie się, zajmowanie się swoim zdrowiem jest priorytetem. Oczywiście. Dziękuję, że pomagasz w walce z niezdrowymi nawykami, edukujesz Polaków i tyle serca wkładasz w tą swoją pracę. Myślę, że nie tylko twoi pacjenci, ale też wszyscy ci, którzy korzystają z twoich materiałów edukacyjnych, chociażby nawet na mediach społecznościowych, są ci bardzo wdzięczni. Ja również. Dziękuję za tą rozmowę. Ja też dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i cieszę się, że mogłam się podzielić z tobą i ze słuchaczami wiedzą. Bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi. Wysprzątana kuchnia, wypakowana zmywarka, uśpione dzieci wieczorem sprawiają, że to libido jak po prostu grom z jasnego nieba wraca. Pary z długim stażem mają ogromny potencjał w seksualności. Bardzo duży wpływ na pożądanie, właśnie na tą namiętność u kobiet ma to, jak mężczyzna o tym potrafi opowiadać. Ale ta kobieta, która właściwie wyrażała zgodę albo wyrażała niechęć wobec zbliżenia, zaczyna myśleć, to ja właściwie mam jakieś fantazje, to ja właściwie bym chciała tak, a może ty byś jednak zrobił tak. I czasami tak jest, że po prostu wymięka ten facet. Często ci młodzi mężczyźni szukają na aplikacjach randkowych starszych kobiet, bo one są dużo bardziej wyrozumiałe.